Siemka! Ja jestem Adacha, a gołębie chodzące, maszerujące obok mojej głowy mogą sugerować tylko jedno. Jest to kolejny odcinek z podań na Facebooka. Z podań? Nie chodzi o spodnie, chodzi o podania. Żeby dołączyć na Zakola Adacha, trzeba odpowiedzieć na 3 pytania. To był rym? Mój brat przygotował ten folder, także dziękuję Filipowi za podesłanie mi kontentu do nagrywania. Dzisiaj podań jest sporo, więc nie będę wam robił przedłużanego wstępu. Tak się składa, że pierwsze podanie jest bardzo imponujące. Gość wygrał konkurs DSJ-ów, a to są DSJ 2, nie doczytałem tego, na UE we Wrocławiu. To jest jakiś uniwersytet ekonomiczny, może? DSJ 2, to w jakiej ja grałem w takim razie? Te takie najbardziej popularne, najstarsze, to była 1 w takim razie? Czy to była 2? Aha, okej, czyli to była 2. Wiecie, że ja nagrałem w ogóle jeden film? W 2013 roku na moim kanale pojawił się film, drugi odcinek jednorazówek, czyli serii, w której grałem w każdym odcinku w nową grę, w DSJ. What? Mamy 2 metry pod wiatry. Teraz to wykorzystam. Patrzcie na to, patrzcie panowie. No nie! To była moja gra dzieciństwa, nadal to jest moja gra dzieciństwa, bo moje dzieciństwo się nie zmieniło. Czekajcie, może jak nawet odkopię, ale nie odkopię raczej tego zdjęcia. Na studiach graliśmy też na laptopie. Zresztą kto nie grał w tę grę? Myślę, że nawet bym sobie pograł niedługo. To jest jedna z tych gier, która się nie nudzi, bo każdy skok jest inny. Niesamowite. Gratuluję twojego zwycięstwa. Skąd wiesz o kanale Adacha? Jaka jest twoja ulubiona seria na nim? Cześć! Wow, cześć. Rzadko się zdarza, żeby ktoś się przywitał, bo jest limit znaków, także. Kanał Adacha natrafił na mnie przypadkowo, a mianowicie to szukałem przepisu na szybki... Nie, naprawdę? Szybki obiad. Po głębszym szukaniu natrafiłem na świeży film Adama z serii o zajebistym jedzeniu. Zajebisty ryż. W ten oto sposób do tej pory oglądam... Nie wierzę, nie wierzę. Twórczość Adacha i korzystam z tego, jak i innych przepisów z tej kategorii. Jeśli chodzi o moją ulubioną serię na kanale, to uważam, że jest nią czytanie mangi Dragon Ball Hakai. Gustavo prosił jakiś czas temu, trochę mi to wypadło z głowy, przepraszam. Gustavo, autor mangi Dragon Ball Hakai, prosił o pomoc, żeby udostępnić linki do wsparcia finansowego, jeśli ktoś ma ochotę i czas i możliwość, bo no to mimo wszystko kosztuje, żeby kontynuować tę mangę, więc jeśli nie zapomnę, to wkleję wam linki w opis, bo miałem to zrobić wcześniej, ale przyznaję, trochę mi to wypadło z głowy. Smacznego ryżu życzę, smacznego ryżu. Ostatnio też robiłem. Największe osiągnięcie w życiu. Moim największym osiągnięciem w życiu jest sztuka mówienia i pisania w 4 językach. Aż mi się przypomniał ten odcinek Niekrytego Krytyka. Sztuka rozmawiania. Niedogotowana manna. O, też stare czasy, nie wiem. Jeśli Niekryty Krytyk dalej nagrywa i ktoś go z was ogląda, to podziwiam. Podziwiam. Największe osiągnięcie w życiu? Zdobycie wszystkich osiągnięć w grze Celeste. Usunięcie... Co? Shenlong mógł spełnić jedno twoje życzenie, czego byś sobie życzył. Usunięcie Francji i wspomnień o niej? Gość jest z Senegalu ewidentnie, nie? Ostatnio przegrali 3-1. Chociaż powiem wam, że ta końcówka, równie dobrze można byłoby włączyć ostatnie 10 minut meczu, nie? Żółw Ninja tam postrzelał, widziałem. Chociaż w pierwszej bramce to bardziej mi zaimponowała asysta Olise. Wiesz co, ja tam też nie jestem fanem żółwia, także Senegal for the win. Senegal for the win. Kibicowałem Senegalowi tak naprawdę. Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu? Zajęcie 3. miejsca w wojewódzkim konkursie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Proszę bardzo. Wspaniały w takim razie tutaj wyczyn. Dziękuję za podzielenie się tym. Wiedzę historyczną trzeba podtrzymywać i kultywować. Gdyby Shenlong mógł spełnić jedno twoje życzenie, czego byś sobie życzył? Moc kontroli nad czasem, dzięki której mógłbym naprawiać swoje błędy i nie czekać na wychodzące anime, tylko od razu je obejrzeć. Przekleństwo by to twoje było. Ja nie mówię ci z autopsji, bo ja tak nie umiem, ale myślę, że to byłoby przekleństwo po jakimś czasie. Popełnianie błędów też jest ważne, no. Brzmisz tak, kolego, jakbyś nie był w stanie się pogodzić z tym, że jesteś człowiekiem, który popełnia błędy i ma swoją przeszłość. Każdy z nas popełnia błędy. No to trzeba się nauczyć z tym żyć. Pozdrawiam. Największe osiągnięcie w życiu. Posiadanie od 9 lat 2 kotów. No, słaby timing, trochę. O kanale wiem od kolegi takiego dziwnego. Nie mam jeszcze ulubionej serii. Mój kanał oglądają tylko dziwni ludzie. Nikt normalny by nie wytrzymał, tak jak u właśnie Niekrytego Krytyka. Nikt normalny tam nie wytrzyma dłużej niż rok na przykład, chociaż to i tak dość sporo. Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu? Obejrzenie 20 odcinków K-dramy. To jest jakaś literówka tutaj? K-dramy? W 1 dzień i 4 z matmy. Nie, chłopie, matma to jest tam, wiesz. Królowa nauk. Matmę trzeba umieć, bo to się przydaje. Potem będziecie jak ja nagrywać filmy, jaką pizzę się najbardziej opłaca kupić. Która ma największą powierzchnię w stosunku do ceny, także szczerze,
To jest jeden z najlepszych filmów, jakie nagrałem w życiu. Odsyłam was, jeśli będziecie szukać. Wpiszcie sobie Adacho, mała czy duża pizza i powinno wam wyskoczyć. Odnośnie tego dramy. Czy to może jest jakiś K-pop, tylko że nie pop, tylko drama? Koreańska drama? Czyli taki serial? Po co oglądać koreańskie? Squid Games to chyba jest koreańskie, nie? Może chodzi o Squid Games. Ośmiorniczek gry. Gdyby Shenlong mógł spełnić jedno twoje życzenie, żeby baba z matmy zniknęła z mojego życia, kiedyś się będziesz z tego śmiał. Na mnie się też uparła jedna baba z matmy rozszerzonej w 3. klasie liceum. Ja, wiecie co? Matmę potrafiłem na 4, a na świadectwie z liceum jeśli dobrze pamiętam, nie chcę tutaj głupoty palnąć, żeby sobie samemu nie obniżyć zdania w waszych oczach na swój temat, ale z tego co pamiętam, z matmy na koniec miałem 2 i mówiłem o tym jeszcze w filmie jakimś, bo baba, jak nie było mnie raz na lekcji, w ostatnim tygodniu szkoły przed maturami wstawiła mi 7 szmat podczas jednej lekcji. To jest autentyczna historia i tak mi to obniżyło średnią, że wystawiła mi 2. Wiem jak to brzmi, jakbym się wybielał. Ja z matmy miałem 76% na maturze bodajże, albo 78, nie pamiętam. Z polskiego chyba miałem się podobnie, około 80. Więc matmę dobrze potrafiłem, ale no baba się uwzięła, no i co? Żyję. Dostałem się na studia takie, jakie chciałem. No powiedzmy, że nie było aż takiej wielkiej konkurencji, więc nawet z gorszym wynikiem bym się dostał, ale nie było trudno się dostać, ale ogólnie nie jestem z tego powodu jakoś szczególnie smutny, nie? Jak baba z matmy zniknie z twojego życia, to na jej miejsce może przyjść ktoś inny jeszcze gorszy, także doceniaj to, co masz. YouTube mi polecił, przepraszam za gramatykę, jakby co jestem z Holandii. O, Holandia-Japonia 2-2 ostatnio oglądałem. Zasnąłem na tym meczu, bo byłem zmęczony po powrocie właśnie. Powiem wam jedną historię, ale może najpierw dokończę czytanie tego podania. Znalezienie dobrych przyjaciół to jest naprawdę fajne osiągnięcie, gratuluję i oby tak zostało. Żeby głowa Adacha przetransformowała się wreszcie w finałową formę Free... Shut up, kurwa. Przypomnij sobie, jak Krillan bał się potencjalnego wyglądu 4. formy Frizy. W mandze jest taki fajny kadr, jak on jest w 3. formie i Krillan wyobraża sobie 4. formę, która jest taką zmutowaną 3. Zawsze mogłem tak wyglądać, więc doceniaj to, co masz. Tak samo jak swoich dobrych przyjaciół. Powiem wam jedną historię ostatnio z festiwalu. Stoję przy tojtojach. Tam były tojtoje takie, że wchodziło się w taką zatoczkę i wchodziło się do miejsca, gdzie były tojtoje ustawione w takie jakby, powiedzmy, że takie U dla uproszczenia, no nie? Czyli wejścia do tojtojów były jakby w środku. Ale wejście do tej zatoczki z kiblami było po bokach i tam były pisuary i umywalki, bo to było na polu namiotowym. I wiecie, Marcia poszła tam do kibla, ja czekam przy tych umywalkach, czyli stoimy przy tyłach tych tojtojów, bo trzeba było tam wejść, żeby dojść do przodu i ja nie czekam w kolejce, no bo nawet nie jestem blisko wejścia i podchodzi do mnie jakaś baba, w zasadzie ona tak stoi przy mnie i ja do niej po angielsku mówię, że ja nie czekam w kolejce, że tam można wejść i że jest sporo wolnych. I ona mówi, okej, thank you. Podchodzi do pleców jednego z tojtojów, który jest dosłownie przy wejściu do tej zatoczki, gdzie są, do tego U, gdzie są tojtoje, do tyłu tojtoja podchodzi i tak puk, 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 w plecy tojtoja, puk, puk, puk. I ja tak patrzę. It's from the other side, kurwa. Aha, ja głupia taka. No. Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu? Może niekoniecznie w życiu, ale na pewno przychodzą do głowy pierwsze miejsca na lokalnych ligach, turniejach Yu-Gi-Oh! Szczególnie jak coś dobrego wpadło z draftu. Nie wiem, co to jest. Jak nagrody za wygranie w turnieju i karty tam dostawaliście? Bo wiem, że coś takiego jest. Niedługo na moim kanale, uwaga, opening kart z Naruto. Dzięki uprzejmości Maćka i Krzyśka i sklepu Unbox. Przez 2x na końcu. Unbox.pl. Już teraz robię reklamę. A czemu nie? Osiągnięcie w życiu. Największe osiągnięcie w życiu. Czy to jest jakiś kod, którego ja nie rozumiem? Gratuluję. No nie wszyscy się mogą czymś takim pochwalić. Wydanie własnej książki. No i mamy normalną odpowiedź. Wydanie własnej książki. Chociaż jest dość tajemniczy, nie? Nie wiemy jaka to książka. Chociaż no jakieś wydawnictwo się musiało zgodzić, nie? No to nie jest tak, że to nic nie znaczy. Możliwość przeproszenia moich postaci z napisanych książek za krzywdy i ból, jaki na nich zesłałem. Tabletki wzięte dzisiaj? Czy jeszcze... Tak?
Już 15, no to już... Tak, na grupę nie wchodzą normalni ludzie, ale to w sumie każdy jest mile widziany. Skąd wiesz o kanale Adacha? Dopiero znalazłem na YouTubie, przeglądając filmy o kartach. O! No i ale trafiłem w timing niesamowity, no ja to po prostu mam farta. Spodobały mi się bardziej niż Pokemony i może zacznę je kolekcjonować, tylko muszę się dowiedzieć, gdzie je kupić w PLUK. Jeszcze może nie wszystkie produkty, ale polecam sklep unbox.pl. Unbox przez 2x na końcu. Unbox. Sklep Maćka i Krzyśka. Dobrych ludzi. Polecam. Polecam i pozdrawiam. Może nie Piotr Frączewski, ale Adam Pobiechuszka. Ale nie wiem, o jakie karty chodzi. Czy DBS-a, czy One Piece'a? No na pewnie DBS-a, bo One Piece'a nie otwierałem. Znam, znalazłem i wszystko lubię. No i fajnie. Uznam, że po prostu robię tak świetny content, że lubisz wszystko, a nie, że jesteś takim gościem, któremu można byle gówno wrzucić i będzie klaskał. Mam nadzieję, że tak nie jest. Sam czasem czuję po niektórych filmach, że gówno nagrałem. Czasem się, na przykład jak nagrywam jakąś fanowską mangę i jestem w trakcie połowy rozdziału i mówię, ale to jest nudne. Ale dobra, wiem, że niektórzy z was czekają na to, więc dokończę to. Stypendium naukowe, proszę bardzo, gratuluję. To jest dobry moment, żebym mógł się pochwalić też, ale nie będę się chwalił. Nie będę wam spijał waszej pianki, nie? No to jest osiągnięcie w jego życiu. Czyli jesteś po prostu mądrym chłopakiem albo dziewczyną. Kto wie, nie ma tutaj napisane. Być może to dziewczyna. To pozdrawiam cię w takim razie, Marlena. Skąd wiesz o kanale Adacha, jaka jest twoja ulubiona seria na nim? Poznałem Adacha, widząc jego omówienie odcinków z DB Super, jak wychodziła. Ulubiona seria to Testy Przyszedł dla Dragon Balla, został dla owocowego openingu. Szanuję. Największe osiągnięcie w życiu? Jedzenie ramen w minutę, kiedy jest zalane wrzątkiem. Czy zalane takie gotowe to jeszcze ramen? Ja pamiętam, że jak byłem między liceum a studiami, była ta przerwa wakacyjna, gdzie pojechałem do roboty, to dużo takich zupek chińskich jadłem i mówiłem na to ramen. No nie mówiłem, że jem ramen. Ja wiedziałem, że to nie jest ramen, ale potem przyjechała taka koleżanka, taka, nie że ale taka, która musicie poprawić na 100%, bo ja nie rozumie żartu. I ona, to nie jest ramen, to są zupki chińskie. Ty nie jadłeś w życiu ramenu. Mówię, dobra, wiem co kupuję, nie? Wifon złoty kurczak to jest ramen. Przestań mi kurwa tutaj truć. Każdy z nas chyba zna taką osobę, która musi cię poprawić za każdą. Może ja też trochę taki jestem, jak widzę jakieś ortografy tutaj albo inne rzeczy, ale to tak jest, ja się przyjacielsko czepiam. Ja rozumiem, jak ktoś mówi na Wifona ramen, a wie, że to nie jest ramen. Wszystkie traktuję tak samo. Czyli gość po prostu leci na ilość, a nie na jakość. Zbiera po prostu medale na klapie, marynarce. No dobra, niech będzie. Największe osiągnięcie w życiu. Ciężko tak na szybko, ale w zeszłym roku przejechałem na rowerze z Zabrza, przeczytam z Żabki. Z Żabki do domu, pijany. Przepraszam. Z Zabrza do Krakowa 130 km, miesiąc po kupnie roweru. To jest może moja jakaś taka próba nawiązania rozmowy. Nie, że ja tam się porównuję zawsze do was, ale jakbym rozmawiał z kimś takim na ulicy, to oczywiście bym mu przyklasnął, ale też chciałbym jakoś nawiązać do tego, że ja też podobnie miałem, bo u nas w zeszłym roku było tak, że myśmy pojechali na ten ostatni dzień, w zasadzie przedostatni dzień akcji, to było ponad 130 km, ale to jest mocne. To jest miesiąc po kupnie roweru, zakładam, że wcześniej nie jeździłeś. Musiałeś mieć z górki. Zabrze chociaż to jest Górny Śląsk, to także Małopolska bardziej, nie? Chociaż Zabrze to Śląsk, a Kraków to Małopolska. Wiatr w plecy? Miałeś? To dobra, zwracam honor. Myślałem, że z Żabki do domu. Kanał Adacha poznałem wraz z początkami mojej przygody z Dragon Ballem, a pierwszą serią, od której zacząłem przygodę z Adachem, był Dragon Ball Multiverse. Pamiętam te czasy. 2020. Niektórzy widzowie tylko już czekali na dzień, aż skończę czytać tę mangę, bo codziennie były filmy z Multiverse. Myślę, że właśnie omówienia mang są moimi ulubionymi seriami. Uwielbiam, jak się przy nich ekscytuję. Złoto. Czekam na ostatni rozdział Kakumei i na wznowienie takich właśnie perełek jak Hakai. Największe osiągnięcie w życiu? Moim aktualnym największym osiągnięciem jest to, że pozwoliłem na to, by ktoś ukradł moje konto na Facebooku tylko po to, by potem sam Facebook uznał, że w sumie to on nie wie, czyje to konto i je usunął. Dałem radę to przeczytać, mimo tego, że nie widzę żadnego przecinka. By the way, już kiedyś na tej grupie byłem. Chcę odzyskać mojego starego Facebooka. Po chuj ci on. Gdyby nie było Zakoli Adacha, nie miałbym Facebooka. Oddałbym wiele, żeby na przykład Marek Cukiergóra jutro powiedział, klika czerwony guzik, boom, delete.
Alt, Ctrl, Delete. Menedżer zadań wchodzi Facebook, zakończ proces, nie ma Facebooka. Ja bym się cieszył. Jakby nawet grupa przepadła, cieszyłbym się. Wiadomo, byłoby mi szkoda trochę grupy, ale ona mogłaby powstać w innym miejscu. Założylibyśmy ją gdzie indziej, nie wiem. Nawet ten Discord mógłby powstać. Cokolwiek innego, ale ten Facebook... Jak ja bym chciał Facebooka usunąć, ale no nie mogę. Nie mogę, bo muszę mieć konto, żeby na grupie być, nie? Mówię wam, czasem dobrze sobie zrobić detoks od jakichś social mediów, usunąć aplikacje z telefonów, żeby nawet nie mieć, żeby nie kusiło, żeby wejść. Klapki z oczu spadają i żyjecie własnym życiem. Wspaniałe uczucie. Żeby pan Popo był w turnieju mocy. Ja w sumie nie wiem, czy pan Popo może brać udział, jak on jest jakiś tam lekko wysoko postawioną postacią w tej hierarchii boskiej w 7. wszechświecie. Także no to on nie mógł brać udziału, bo mu po prostu to regulamin zabraniał. Ten bym go chętnie zobaczył, nie? Jakieś tam ultra instynkty by odpalił zamiast Goku. Dragon Ball to życie, a życie to Dragon Ball. Na kanał trafiłam z angielskiego YouTube'a o Dragon Ballu, natomiast moje ulubione serie to te, w których omawiane są fanmangi. Naprawdę? Jestem pod wrażeniem, jak bardzo dużo osób lubi fanmangi. Niektóre mi się naprawdę bardzo miło czyta, ale przy niektórych się męczę, muszę to przyznać. Więc będę z wami szczery. Największe osiągnięcie. Przeczytanie Journey to the West. O! Wędrówka na zachód. Tak, książka jest zbyt długa i jeszcze tłumaczona na angielski, wręcz akademickim językiem, ale dzięki niej zebrałam się, by obejrzeć Dragon Balla, więc niczego nie żałuję. To ciekawe. Dawno, o ile w ogóle kiedykolwiek nie słyszałem o jakiejś osobie, która na początku przeczytała Wędrówkę na zachód i dzięki temu zaczęła oglądać Dragon Balla. Nieskończony zapas truskawek. Bulma naprawdę wiedziała, o co prosić. Trzeba mieć w końcu jasne priorytety w życiu, a jeśli mogłabym jeść najlepsze owoce na świecie poza sezonem, to proszę mnie zapisać. Ostatnio jak byliśmy w Czechach, byłem bardzo zdziwiony, jak się okazało, że po czesku truskawka to z truskawki jagody. Ogólnie niektóre słowa to są nasze polskie słowa, tylko że oznaczające co innego, więc można się bardzo łatwo nabrać, chociaż ziemniaki to brambory, także jak są takie ziemniaczane chipsy w takim kartonowym rogu, róg obfitości, to są bramborowe lupinki. I coś takiego sobie zjadłem. Ostatnio na live o tym mówiłem. Bardzo przykrą sytuację miałem, jak zobaczyłem na stoisku, tam na festiwalu, jak gość kupuje zajebistego hot doga. No po prostu gość był olbrzymi. W sensie ten hot dog. Buła olbrzymia i jeszcze z tej buły wystaje paruwa i naszła mnie taka ochota na hot doga i mówię, pójdę i kupię. Patrzę na menu i tam są jakieś hieroglify czeskie, ale wpadło mi w oko jakieś tam bułeczku z paróweczku, z kiełbaską, nie? Ja mówię, no to musi być to. No i zamawiam to i płacę i czekam, a oni mi dają nie w takiej bułce jak w Żabce, tylko w takiej otwartej bułce taką kiełbasę, taką tłustą, ze skórką, taką wiecie, jak na grilla się kładzie, ale ja nie jestem fanem takich kiełbas, nie? Chciałem taką paróweczku z bułeczku, a dostałem no takiego bydlaka. Nie byłem w stanie tego zjeść i byłem rozczarowany. Znaczy, byłem trochę głodny, więc zjadłem to, ale nie dokończyłem tego, nie byłem w stanie tego dokończyć. Więc po prostu uważajcie, o co prosicie, nie? Ja też myślałem, że jagody to jagody, a jagody to truskawki. Ale to nawet lepiej, bo truskawki są smaczniejsze niż jagody. Oglądam od dłuższego czasu. Ulubiona seria to Omówienie Naruto, pomimo że wyszedł dopiero jeden odcinek. A, to stare podanie. Ale jest to moje ulubione anime i jestem ciekaw opinii Adacha o nim. Nie będę wam nawet mówił, gdzie jestem, bo kiedy ten film zobaczycie, to już będzie nieaktualne. Największe osiągnięcie nie wiem. Nie, no Cristiano Ronaldo wygrywa mundial. Cieszę się, że coraz więcej osób widzi, że największym kłamstwem w historii futbolu było to, że ludzie myśleli, że jest jakakolwiek debata Messi-Cristiano. Ludzie myśleli, że jest jakakolwiek debata. Nigdy nie było żadnej debaty. Nigdy nie było żadnej debaty. Gość strzela gola sznurówką i robi cieszynkę, albo piłka uciera mu się o włos i ma pretensje, że zaliczyło gola jego koledze. No weźcie, jak można być takim bucem? Co ja tam będę mówił? No szanuję jakby samozaparcie, ambicje i pracę, ale nie wiem jak go... Dobra, pozytywna energia. Mój dobry przyjaciel mi powiedział owocowy opening. Powiedział ci na ucho? Wieczorem spotkaliście się na ławce i on się przychylił do ciebie i wyszeptał ci do ucha owocowy opening. Salto w tył, salto w przód. Wow!
To ja bym w sumie miał na odwrót. Osiągnięcie w życiu w przód, a gdyby Shenlong mógł spełnić życzenie, to bym poprosił salto w tył. Możemy zrobić fuzję. Będziemy znać wszystkie salta. Jest kończony darmowym oła. Michałku, chcesz umrzeć przed 30? Co kurwa? Shenlong sobie rzeczy. Naprawdę, nie jedz się tego. Zwłaszcza McDonalda. Ja wiem, że dużo osób młodych. I ja też, jak na studiach byłem, to z kumplami sobie chodziliśmy do Maka. Ale to jest taki syf. 3 razy droższe niż normalne jedzenie. Zrobiłem papier na wózki widłowe. No to się przyda, nie? No to będziesz przydać. Móc dźwigać palety, żeby nie jeździć z wózkiem widłowym. I dlatego lubisz Dragon Balla, bo ci daje motywację, żeby trenować, żeby móc dźwigać palety. No, palety są ciężkie, ale to tam wiecie. Jakby się miało nosić takie przez 8 godzin w robocie, to... No ale po co ci teraz? Nie lubisz jeździć wózkiem? To siedzisz sobie, jeździsz, to... Nie wiem jak to jest w sumie, ale wydaje się to przyjemne. Możesz się dać znać, jak ktoś ma papier i czy to jest przyjemne. Takich prawdziwych osiągnięć nie mam, ale jak mam coś dać, to że nie połamałem się, ani nie miałem żadnego siniaka, jak spadłem z 30-metrowego drzewa. Kurwa, co ty z baobabu spadłeś? Czy z topoli? Okej, spadł z 30-metrowego drzewa, ale nie z 30 metrów. Może wszedł na topole, ale na wysokość 2 metrów. Jak z 30... Porąb... Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wiem. Nie. Które piętro to 30 metr? 9, 10 piętro. Okej. No już ci kurwa wierzę. Parter, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, 10. Czyli on wypadł z 10 piętra. Czekajcie. Czyli magik spadł z 9, a ty spadłeś z 10 i nie masz siniaka. Get the fuck out of here. Na biologii przerabialiśmy genetykę i jako przykład dziedziczenia pani pokazała nam Czemu mnie kłamiecie? Czemu mnie kłamiecie? Naturalne, piękne łydki. Super. Krótszych paznokci i lepszego zarostu. Obetnij paznokcie w takim razie, gościu. Naturalnie piękne łydki. A, dobra, gość, też jakiś troll tutaj wleciał. No dobra. Wstaję codziennie do pracy. Cofnąć czas, wymazać błędy. No, lekki doomer. Nie mówcie mi, że to jest koniec. Okej, dobra, już tak zastanawiam się, czy skończymy z takim tak zwanym niskim C. Żeby być starszy, 1, wystarczy poczekać, 2, nie chcesz. jak się jest młodym, to chce się być starszym, a jak jest się starszym, to chce się być młodym. To jest trochę jak z narzekaniem na pogodę w Polsce. Jest ciepło, to chcesz, żeby było zimno. Jest zimno, chcesz, żeby było ciepło. No, nie dogodzisz. Trzeba po prostu usiąść i zaakceptować to, jak jest. O, jeszcze tym kończymy. No dobra, to nie będę psuł tej puenty w takim razie. Dzięki wam za oglądanie. Dołączajcie na grupę, piszcie miłe rzeczy. W sensie piszcie prawdę, okej? A nie, że was spadliście z 10 piętra i nie mieliście siniaka. Zostawcie lajka. Zostawcie suba, miłego dnia wam życzę i dziękuję za oglądanie. Doceniam, że kliknęliście i doceniam, że dotrwaliście do końca, bo podania nie są aż tak popularne na moim kanale, ale dobrze mi się je nagrywa, bo poznaję trochę was, mimo tego, że nie widzę kto to pisze, no ale widzę jaki sort osób wchodzi na grupę. Nadal nie jesteśmy na granicy 11 000 członków, mimo tego, że cały czas dochodzą nowe osoby, nie wiem jak to działa. Jakaś dziura w czasoprzestrzeni chyba się wytworzyła. Okej. Dziana.